Imprezą towarzyszącą wystawie Egzota w Łomońcu jest kongres na temat papug. Wśród prelegentów są osoby z całego świata znane w środowisku z popularyzacji wiedzy na temat tych ptaków. Znani hodowcy, obserwatorzy tych ptaków w środowisku naturalnym. Łomońską Egzotę obserwuję od wielu lat i muszę to przyznać, z zazdrością patrzyłem, jak lokalna wystawa, organizowana przez hobbystów, rozrosła się do ogromnego przedsięwzięcia pokazującego to, czym czescy hodowcy mogą się pochwalić. A mają czym? Czesi to naród hodowców, w którym tradycje hodowli przekazywane są od wielu pokoleń z ojca na syna. W dziedzinie hodowli nam, Polakom, jest jeszcze do nich bardzo daleko. Jakość papug pochodzących z czeskich hodowli jest ceniona w całej Europie. W tym roku Egzota weszła na jeszcze wyższy poziom. Stała się forum dyskusji o hodowli. A imponująca lista uczestników tej dyskusji świadczy o prestiżu, jaki nasi południowi sąsiedzi mają w środowisku. Znani w świecie hodowcy i ornitolodzy przedstawili najnowsze trendy w hodowli i sztucznym wychowie papug i ich znaczenie dla ochrony zagrożonych gatunków. Wśród prelegentów jest Tony Silva, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, znany hodowca i popularyzator wiedzy o papugach. Tony promował na kongresie swoją wydaną po czesku książkę o arach oraz najnowsze dzieło Psita Culture, w którym zawarł swoje wieloletnie doświadczenia z papugami. Czy mógłby Pan przedstawić swoją książkę najnowszą? The book covers all of the parrots, and what it does is it literally covers 45, 46 years of tremendous experience. So it includes on aviculture, and in aviculture I split it between breeders and the pets. I stress the importance of proper pet ownership, and then it also covers my years of field research. I've seen about 87% of all parrots in the wild, so I embellish the book with all of these field observations that I think give us a better understanding of these birds. A więc rosnąca liczba takich obserwatorów papug w środowisku naturalnym, jakim jest Tony, przekłada się na sukcesy hodowlane, gdyż pozwala lepiej zrozumieć ich zachowania i potrzeby i zapewnić im w hodowli warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Zainteresowanie książką było ogromne. Patrząc na polski rynek wydawniczy, aż dziw bierze, że hodowcy tak chętnie czytają książki. Ale wracając do kongresu. Jakie są nowe trendy w hodowli papug, o których mówił Pan na kongresie? There is a growing interest in the pet market. We've seen it, we've experienced it for a long time in the US. The US aviculture is driven by the pet market, but I think it is occurring here in Europe. For years, birds were aviary birds. Everybody had an aviary with a pair of birds or a group of birds. Few people brought birds inside their home and made them into pets. So that is a huge evolutionary change in Europe. In the US, I think that we are understanding that that baby has to become a successful pet. So we've learned these things, and this is part of where aviculture is evolving. W kongresie uczestniczy również Miguel Garza, pochodzący z Meksyku weterynarz, publicysta, ornitolog i odkrywca nowego gatunku papugi, amazonki błękitnoskrzydłej. Czy mógłby Pan powiedzieć nam coś o swoim odkryciu? Pero es muy fácil darse cuenta que no puede ser un híbrido porque los amazonas que viven en la península de Yucatán y todos los amazonas que viven en México tienen una mancha o una banda roja en las alas. La nueva especie no tiene ninguna marca roja en las alas. Esto lo hace completamente distinto. Dotąd podobne kongresy organizowane były w sławnym Loro Parku na Teneryfie. Teraz Łomuniec wyrasta na największą tego rodzaju imprezę w naszej części Europy. Na koniec miłe polskie akcenty. Wystąpienia prelegentów były tłumaczone na dwa języki, czeski, co oczywiste, i polski, ponieważ właśnie z naszego kraju przybyło na kongres bardzo wielu uczestników, a to dobrze rokuje na przyszłość. A drugi polski akcent dostarczył nam Tony Silva. I am honored to be able to speak to the Polish community. I grew up in Chicago, and there were lots and lots of Polish neighbors. So I grew up eating kiszka and czarnina, so we have a little bit in common. Ale osobom, które z hodowlą mają niewiele do czynienia, winien jestem wyjaśnienie tytułowego zapytania. Po co nam ten kongres? Czy tylko po to, aby hodowcy wymienili doświadczenia na temat nowych mutacji? Otóż nie tylko. Z wystąpień prelegentów jasno wynika, że ochrona papug w środowisku naturalnym i rozwój nowoczesnych metod hodowlanych to system naczyń połączonych.
Hodowla ma ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej na naszej planecie. Rozwój hodowli zahamował znacząco popyt na papugi z odłowu i przyczynił się do ograniczenia ich przemytu. Dzięki rozwojowi hodowli i sztucznemu karmieniu populacje dzikich papug rosną i prawdopodobnie uda nam się odbudować na przykład populację ary modrej, która w środowisku naturalnym uznana już została za wymarłą.